Na tym krótkim filmie pokażę Wam, jak wymienić płyn hamulcowy i przy okazji odpowietrzyć hamulce. Oczywiście najpierw odkręcamy sobie pokrywkę. Tutaj często, zwłaszcza jeśli skuter lub motocykl jest trzymany na dworze, te śrubki potrafią skorodować, dlatego starajcie się ich nie obrobić sobie od razu i używajcie naprawdę jakiegoś bardzo dobrego śrubokręta, jeśli są zardzewiałe. Żeby sobie ich nie obrobić, bo później może być problem z odkręceniem. Odkręcamy sobie tę pokrywkę, otwieramy, oczywiście jest płyn. Teraz od razu odciągniemy sobie płyn. Ja mam taką strzykawkę akurat 20, zwykle używam większej, ale akurat skończyły mi się, ponieważ często przy używaniu z jakimś olejem ta guma tutaj puchnie i ta strzykawka po krótkim czasie jest nie do użytku. Mam tylko taką, więc musi mi wystarczyć taka. Odsysamy sobie ten płyn. Widzę, że tu nawet nie było dużo więcej niż to. Wyciągamy cały płyn ze zbiorniczka. I teraz jeden sposób to jest taki, że nalewamy nowego i przepompowujemy pompką, aż pojawi nam się z dołu na odpowietrzniku czysty płyn. I teoretycznie można powiedzieć, że płyn mamy wymieniony. Ja jednak wolę, i zwykle tak robię, że płyn cały wypuszczam. I dopiero wtedy zalewam nowym płynem. Teraz też tak zrobię. Odkręcimy sobie odpowietrznik. Teraz sobie trzeba dopasować jakiś wężyk. I zlewamy sobie cały płyn do pojemnika. I już widać powietrze. Teraz płyn już spłynął z pompy, resztka z węża i częściowo z cylinderka, z zacisku, ale on tam jeszcze jest, ponieważ klocki są zużyte, on trochę odszedł już i tutaj jeszcze jest płyn. Jak chcemy cały dobrze wymienić, musimy się go pozbyć. Oczywiście nie będziemy go rozbierać, żeby go tam czyścić, tylko po prostu weźmiemy i wciśniemy tłoczek do końca. Odkręcimy go sobie, bo wciśnięcie tak na prowadnicach tłoczka daje pewien efekt, ale ten tłoczek i tak nie jest tak wciśnięty, jak się go da wcisnąć, jak ściągniemy. Kręcamy sobie to. To jest naprawdę chwila roboty. Widzimy, że tłoczek bardzo dużo jeszcze wystaje, a prowadnice już praktycznie doszły do końca. No i teraz najlepiej, żeby klocków nie zniszczyć, to pomiędzy tłoczek a cylinderek wciskamy. Widzę, że cały płyn wylatuje wężykiem. Ok, jest ciśnięty całkowicie. Teraz już możemy go śmiało założyć z powrotem. To już możemy zakręcić. Odpowietrznika sobie nie przykręcamy, zostawiamy luźny i nalejemy sobie nowego płynu do pompy hamulcowej. Tutaj oczywiście jak ktoś się boi, to strzykawką może sobie nalać. Bez problemu, butelką można, to jest żaden kłopot. Nalewamy sobie dużo. No i teraz tak, trzeba popompować, aż napompujemy do pompy i trochę do węża i on sam powinien do dołu dolecieć ten płyn. Widać, jak powietrze idzie. I tak, pompa jest tak skonstruowana, że nie musimy wykonywać pełnych ruchów tą klamką, tylko tyle, jak leci powietrze. Krótki zakres wystarczy. Tak ruszać, o. Tak, o. W ten sposób. Tak jest pompa skonstruowana, że jak wciskamy głębiej, to i tak nic nie daje, bo ona wtedy nie ciągnie tego płynu, tylko już jest zamknięty kanał, którym płyn wpływa. Takich kilka, może kilkanaście ruchów robimy. Tu powietrze już nie leci, może powinno, nie wiem. O, przekręciłem w inne położenie pompę, to widać, że jeszcze tutaj leci powietrze. No i teraz wystarczy chwilę zaczekać i pilnować odpowietrznika, bo już teraz zaraz ten płyn zostanie tam wciągnięty i wyleci nam po prostu, będziemy musieli drugi raz robić. Już się tu płyn pojawia, pomału leci, dolejemy. Tu gdyby był całkiem przezroczysty wężyk, to byście widzieli. Ja widzę tutaj, że już leci płyn hamulcowy z powietrzem. Doleciał płyn. Ja jeszcze chwilę poczekam, aż zacznie lecieć tędy sam płyn. O, już mogę powiedzieć, że leci sam płyn. Teraz można zakręcić odpowietrznik.
Odpowietrznik jest już zakręcony, teraz sobie napompujemy płynu, żeby tłoczek wyszedł i klocki doszły do tarczy. No widać, że płynu dużo tam wpłynęło, bo jest już tutaj go prawie minimum. Jeszcze trochę by się znowu zapowietrzył. Tego trzeba pilnować. Dolewamy i pompujemy już. Tu jeszcze z pompy jakieś powietrze wychodzi, ale to ostatecznym odpowietrzaniem już to zlikwidujemy. Słychać, że tam już dochodzi ten tłoczek. Wy nie słyszycie, ale ja słyszę. Tu już powietrze nie idzie. Ona sobie trochę zaciąga, a resztę nadmiar wypuszcza z powrotem do zbiorniczka. Już jest twardy hamulec, czyli tłoczek już doszedł. To jeszcze nie jest to, co powinno być, bo nie jest taki twardy, więc jeszcze gdzieś podejrzewam, że jest minimalnie jakaś pęcherzyk mały powietrza. Ale to zaraz zrobimy. No i teraz go sobie odpowietrzymy. To jest oczywiście prosta czynność. Musimy tak po prostu kilka razy odkręcić odpowietrznik, przepompować i znowu zakręcić do twardego i jeszcze raz. Tak zrobimy kilka razy. Uważać, żeby płynu nie zabrakło w zbiorniczku. Trzymamy hamulec, odkręcamy. Idzie płyn. Dobra, zakręcamy. Puszczamy, płyn się nalewa, hamulec twardy, ok. Trzymamy, odkręcamy i zakręcamy. Najlepiej tak, jak klamka dojdzie do końca, od razu zakręcam. I znowu. Trzymamy hamulec, odkręcamy odpowietrznik, klamka spada, zakręcamy. I jak to teraz wygląda? I to teraz tak wygląda, że jest już całkiem przyzwoicie. Hamulec jest odpowietrzony. Teraz sobie tylko uzupełnimy płyn. Tak mniej więcej do górnej granicy oczka, albo troszkę mniej. Te części, jeśli trzeba, no to wiadomo. Wyczyścić, żeby na wierzchu nie było płynu hamulcowego. Tutaj tą powierzchnię przylegającą do uszczelki też zakładamy i to zakręcamy. Tu chyba nie muszę mówić, że jak śrubki mieliście do kitu, to zakręćcie sobie nowe. To oczywiście z wyczuciem, czyli tu mamy wszystko gotowe. Teraz dół. Tu są marne szanse, żeby bez kropelki kapniętego płynu Wam to się udało zrobić, dlatego tu musicie sobie teraz posprzątać. Najpierw szmata. I oczywiście płukamy to wszystko wodą. Zaślepka i wysuszy się podczas jazdy. Pamiętajcie, płyn hamulcowy niszczy lakier dopiero kiedy jest w kontakcie z nim długo. Jeżeli oblejecie cokolwiek, płukacie to wodą, to jest dlatego taka fajna substancja, że spłukuje się wodą bez problemu i nic się nie dzieje. To są mity, że zachlapiesz lakier, to ci go zniszczy. To nie jest prawda, nie słuchajcie takich głupot. Lakier od płynu się nie niszczy, jeżeli go od razu zmyjemy. To jest pewne. Także widzicie, parę minut, płyn wymieniony, hamulec odpowietrzony. Można śmigać dalej. Bywają w motocyklach takie oporne hamulce, że to się nie chce dać tak przepompować pompą i nie chce cieknąć samo. To ja mam na to inny patent, to kiedyś może jak taki trafię, to pokażę jak to robię. W skuterach, zwykłych motocyklach, z zwykłymi hamulcami, to właśnie w ten sposób uważam, że jest dobry i po prostu tak zawsze to robię. Zachęcam oczywiście do odwiedzania mojego kanału. Pozdrawiam, do zobaczenia.